Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym materiale zaprezentuję Wam, jak dodawać do swojego projektu własne grafiki, tworzyć własne obrazy oraz odpowiednio je skalować, żeby dopasowały się chociażby do takiej ramki. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy, drodzy widzowie, od dodania naszych grafik. Ja tutaj mam parę ściągniętych, niech będą powiedzmy te trzy. Przeciągamy sobie tutaj. Zaimportowało nam się. Otwieramy i teraz tak, mamy same tekstury. Klikamy sobie na pierwszą lepszą, dajmy prawym, tworzymy materiał. Otwieramy sobie ten materiał i ten materiał na razie jest jako sama tekstura i to jest base color. Co zrobić, żeby dodać tutaj funkcję skalowania? Zaczynamy od początku. To jest koordynaty naszych tekstur. Tutaj sobie dajemy jako multiply. Do tego sobie damy add. I tu mamy jakby całość i teraz będziemy do tego dodawać. Jeżeli chodzi o mnożenie, dodamy sobie parameter tiling. To jest na zasadzie skalowania naszego obrazu do tak zwanych kafelek. Jak bardziej będziemy skalować, to się będzie pomniejszać, bądź będą się pojawiać więcej obrazków w postaci kafelek. I możemy przytrzymać sobie skrót S i kliknąć i mamy parameter, bądź możemy go znaleźć wpisując param. To jest scalar parametr. To jest to samo. Tutaj sobie nazwiemy tiling. Dodajemy tutaj i default value dajemy na 1 i tutaj będziemy dodawać jeszcze do naszego add podobne. Jeszcze raz. I mamy tak. Przycięcie w osi X. To sobie skopiujemy, kleimy, zmienimy na oś Y. Tutaj dajemy jedyneczki. I tutaj mamy make float. I to sobie odznaczymy i to mamy w osi Y, w osi X. Znowu dodajemy sobie tak. To mamy jako B. Tutaj dajemy, przepraszam, nie to. Dajemy stałą, konstant, wartości 1. Dodajemy tutaj. I teraz pokażą nam się możliwości tak jakby skalowania, ale nie materiału, tylko dopiero klikamy na materiał, już nie na teksturę, tylko na sam materiał i tworzymy material instance. I teraz jak sobie w material instance wejdziemy, pojawiają nam się tutaj te nasze funkcje, które dodaliśmy. Jeżeli sobie je zaznaczymy i tutaj sobie będziemy zmieniać, to zobaczcie, tutaj nam się obraz skaluje, tutaj nam się przesuwa. To będzie nam potrzebne, jeżeli nasz obraz nie będzie wpasowany do, powiedzmy, ramki czy jakiegoś tam obiektu, gdzie chcemy go włożyć. To możemy sobie zapisać wszystko. Mamy OK. Przejdźmy w takim razie już do praktyki. Ja tutaj mam przygotowane, powiedzmy, dwie ramki, na których przetestujemy sobie to wszystko. Ta ramka okrągła będzie najlepsza do przetestowania skalowania. Ta ramka będzie najprostszym rozwiązaniem do wrzucenia zwykłej grafiki. Teraz tak, jeżeli chodzi o skalowanie, to na przykład tutaj wrzucimy sobie, zmienimy sobie teksturę, bo na tym może nie będzie wyglądać tak dobrze, więc zmienimy sobie, wrzucę sobie tego demona. Zobaczcie, o co mi chodzi dokładnie z tym skalowaniem. I mam tego demona, więc niekoniecznie muszę tak jakby przerabiać mojego całego materiału, więc wystarczy, że sobie dołożyłem tutaj i zrobimy tak. I widzicie, to jest tylko i wyłącznie przeciągnięcie tutaj na przykład. I już nam się zmieniła teksturka, to możemy sobie usunąć. I mamy gotowe. Tu już nam się pozmieniało. Mamy teksturkę, mamy nasz materiał. I teraz tak, materiał, stworzymy sobie material instance. Jak sobie otworzę, to pokazały nam się tutaj te nasze parametry. Zaznaczę sobie, wyciągniemy to tutaj. I teraz tak. Mamy naszą ramkę.
Tutaj sobie wrzucę mój materiał. Proszę bardzo. I zobaczcie, co się stało. No nie dopasowało się tak jak trzeba, więc sobie pomniejszymy. I nacelujemy sobie po prostu naszego demona. I mniej więcej uzyskujemy efekt, który powinien być zadowalający. I tak możemy sobie dostosowywać nasze skalowanie naszego materiału do okrągłych ramek. Jeżeli chodzi o ramki, powiedzmy, że prostokątne, to już jest troszeczkę problem, bo tak jakby skala ramki, rozdzielczość mniej więcej tak to nazwijmy, musi być identyczna jak rozdzielczość naszej tekstury, bo inaczej jeżeli się będą różnić, no to będą pojawiać się, tak jakby skalowanie tych naszych kafelek będzie się rozjeżdżać, czyli powiedzmy będzie nam się pokazywać kilka uciętych kafelek, będą się najeżdżać kolejne kafelki, więc tu jest problem. Najlepszym rozwiązaniem tego typu jest po prostu zwykły materiał, wrzucenie tego materiału, ale niestety dzieje się coś takiego, bo nie jest zeskalowany identycznie. Więc w takim przypadku można to zastąpić jakby planem. Dodamy sobie plane. Mamy tego naszego plana. Jak ja mam tego plana, to jeżeli ja na niego wrzucę mój obrazek, moją nie teksturę, tylko materiał, to on się nam cały dopasuje do naszej rozdzielczości. Więc jeżeli będę rozciągał, no to widzicie, co się dzieje. Im gorsza rozdzielczość, tym gorzej to będzie wyglądać. Ale możemy to dopasować. Nie musimy skalować tutaj. Jak zrobić taki obrazek, żeby to zadziałało? Najlepszym przykładem jest do tego, tu sobie cofnijmy, żeby taki obrazek zrobić sobie z niego blueprint. Odpalamy tutaj, damy sobie New Subclass, niech będzie, otworzył nam się tutaj. I w tym miejscu po prostu, jeżeli mamy nasz obrazek, tutaj sobie dodajemy naszego plana. Oczywiście musimy go pięknie, ładnie dopasować. Dopasować mniej więcej skalą. Chyba będzie działać. I wyciągnąć go sobie. O, mniej więcej powinno być. OK. I teraz, jeżeli mamy tutaj nasz materiał, to tutaj sobie wrzucimy naszego demona. Przepraszam, nie teksturę, tylko materiał. Nam się tutaj wrzuciło. O, no tu mi się to obróciło, więc muszę zrobić to w taki sposób i zamienić po prostu tutaj skalę. I dopasował mi się teraz mój obraz do... Możemy go cofnąć. Tutaj widzicie, jest za bardzo. Mogę sobie tu ustawić 0,5. No i pojawi mi się za tą szybką. Zapisuję. No i jest mój obrazek. I tak możemy po prostu naprawić ten błąd. Wtedy się doskaluje po prostu jako blueprint. Stworzyliśmy nasz blueprint. Mamy zeskalowany cały obrazek. Teraz mogą pojawić się problemy, jeżeli będziecie skalować obrazek ręcznie, bo skalować się będzie coś takiego. Więc jedynym rozwiązaniem na to najlepiej jest zablokowanie skali i w tym momencie, kiedy sobie tutaj dam 2, to wszędzie mi skaluje tak samo. Dam sobie 10, to mi to przeskaluje do takiej wielkości. Po prostu jak osobno skalujemy, to się wszystko rozjeżdża. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem, jak w podstawowy sposób wrzucić własne grafiki i skorzystać, jeżeli potrzebujemy, nie wiem, stworzyć notatkę, stworzyć jakiś obraz na ścianę, czy cokolwiek. No jest to dość proste. Oczywiście mogą pojawić się problemy ze skalowaniem, więc nad tym trzeba popracować, ale mam nadzieję, że Wam to w jakiś tam prosty sposób wyjaśniłem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!